Cześć, witajcie w kolejnej lekcji. W tej lekcji zaprezentuję Wam oprogramowanie FR Configurator 2. Oprogramowanie FR Configurator 2 to naprawdę potężne narzędzie programistyczne, za pomocą którego możemy parametryzować nasz przemiennik częstotliwości, możemy monitorować jego pracę, mamy dostęp do funkcji grafu, możemy sobie kopiować parametry, możemy je zapisywać, możemy je archiwizować. Mamy dostęp do wielu kreatorów, które ułatwiają pracę z przemiennikiem częstotliwości. Funkcjonalność tego oprogramowania FR Configurator 2 jest naprawdę bardzo mocno rozbudowana i ja osobiście bardzo lubię korzystać z tego oprogramowania. Zresztą, jak przejdziemy przez tą lekcję, to na samym końcu podejrzewam, że większość z Was również dojdzie do takiego wniosku, że po prostu to programowanie za pomocą FR Configurator 2 jest znacznie szybsze, znacznie bardziej przejrzyste, łatwiejsze, ma się więcej frajdy z tego, więcej rzeczy widać. Jest naprawdę tych plusów korzystania z oprogramowania FR Configurator 2 bardzo wiele. I za chwilkę Wam to wszystko tutaj zaprezentuję. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że większość przemienników częstotliwości Mitsubishi Electric posiada na froncie złącze USB, za pomocą którego możemy połączyć się z naszym komputerem PC, bądź laptopem, bądź notebookiem, za pomocą właśnie złącza USB. I takie złącze mamy w naszej serii FRE 800, na której bazujemy w tym kursie z techniki napędowej. I co robimy? Podnosimy taką gumową klapeczkę i pod tą gumową klapeczką znajdziemy złącze USB. Tam wtykamy nasz kabelek USB, z drugiej strony do portu USB naszego komputera. Nie potrzebujemy żadnych przejściówek, czyli w pierwszej kolejności łączymy się za pomocą złącza USB z naszym komputerem. Ściągamy oprogramowanie FR Configurator 2, które znajdziecie zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na głównej stronie Mitsubishi Electric Polska. Możecie znaleźć jeszcze na innych platformach, natomiast moja uwaga jest taka, że za darmo ściągniecie oprogramowanie w wersji limitowanej. Nie jest to wersja demo, która po pewnym czasie Wam wygaśnie, czyli mamy dostęp do większości funkcjonalności w tym oprogramowaniu, natomiast z tego co pamiętam, w tej wersji demo nie mamy dostępu do takiego narzędzia wbudowanego w strukturę FR Configurator 2, które nazywa się Developer i za pomocą tego narzędzia możemy obsłużyć wbudowany sterownik PLC, czyli przygotować nasz po prostu program sterujący naszą logikę. Więc jakieś ograniczenia są. Pełne oprogramowanie FR Configurator 2 jest płatne, nie pamiętam ile kosztuje, w bardzo łatwy sposób możemy to sobie sprawdzić. To co? Zaczynamy. Czyli wkładamy nasz kabelek USB, odpalamy oprogramowanie FR Configurator 2 i na początku taka mała uwaga do Was, gdy będziecie instalować to oprogramowanie FR Configurator 2. Ja obcuję z nim już od kilku lat i zauważyłem takie dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz to, by pamiętać, aby instalować to oprogramowanie z prawami administratora. Jeżeli tego nie zrobimy, w zależności od wersji Windowsa czy systemu, który mamy zainstalowany na naszym komputerze, możemy mieć problem z zainstalowaniem tego, czyli gdzieś tam do rejestru jakieś pliki nie trafią, i w pełni nam się to oprogramowanie nie zainstaluje. Druga sprawa jest taka, że również zauważyłem, w zależności od wersji Windowsa, czasami FR Configurator 2 wymaga tego, abyśmy mieli ustawiony język lokalny jako angielski. Ja w chwili obecnej mam ustawiony, używam Windowsa 10, mam ustawiony język lokalny jako polski i to się wszystko fajnie udało, czyli zainstalowałem bez żadnych błędów, bez żadnych niedogodności, wszystko przebiegło w sposób taki prawidłowy. Natomiast nadmieniam, że miałem takie sytuacje i kilku użytkowników, których znam, również sygnalizowało mi takie zdarzenia, że trzeba instalować czasami to oprogramowanie z prawami administratora i trzeba pamiętać też o tym, że czasami może być wymagane ustawienie języka angielskiego jako lokalnego.
to oprogramowanie FR Konfigurator nas o tym informuje, czyli wyskakują jakieś okienka informujące nas o tym, że na przykład nie zgadza się język, żeby go zmienić na właśnie angielski, bądź ta instalacja po prostu kończy nam się niepowodzeniem, gdy nie instalujemy tego oprogramowania z prawami administratora. Zatem wracamy do naszego oprogramowania. Po włączeniu FR Konfiguratora 2 widzimy takie okno startowe. No i to, co musimy zrobić w pierwszej kolejności, to najechać sobie tutaj na okienko Project, no i kliknąć New, czyli robimy sobie nowy projekt. Wyskoczy takie nowe okno dialogowe, które nas informuje, że otwiera teraz takie okienko systemowe z ustawieniami tego połączenia, czyli za chwilkę, o właśnie, wyskoczyło nam to okienko. No i co my musimy tutaj skonfigurować? Czyli możemy się połączyć z naszym przemiennikiem częstotliwości, jak widzicie, na kilka sposobów. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą złącza USB, ale jeżeli mamy wersję z komunikacją Ethernet, to możemy się również połączyć po porcie RJ45 albo nawet w sposób bezprzewodowy, jeżeli mamy podłączony nasz komputer oraz nasz przemiennik częstotliwości do sieci www. Możemy się połączyć również za pomocą złącza RS485, które mamy dostępne pod złączem PIU, czyli w instrukcji obsługi znajdziecie rozdział traktujący o komunikacji Modbus RTU i tam na samym początku będziecie mieli rozpisane piny tego portu RJ45. Jakbyśmy chcieli sobie sami taki kabelek wykonać, a uwierzcie mi, jest to do zrobienia w bardzo prosty i tani sposób. Za kilka złotych kupujecie sobie taki konwerter RS485 na USB i po prostu podłączacie się odpowiednimi kabelkami, w zasadzie 4, można sobie je skrosować, czyli w zasadzie 2, do naszego portu RJ45 i za pomocą komunikacji RS485 wtedy możemy się również połączyć z naszym przemiennikiem częstotliwości, bądź możemy również połączyć się z naszym przemiennikiem częstotliwości za pomocą panelu HMI Mitsubishi Electric GOT, bądź za pomocą sterownika PLC, czyli wtedy łączymy się do sterownika bądź do panelu naszym przemiennikiem częstotliwości, a my rozmawiamy z naszym przemiennikiem za pomocą właśnie takiego pośrednika w postaci sterownika PLC albo panelu HMI. No my tutaj wybieramy Not Used, no bo łączymy się bezpośrednio za pomocą złącza USB z naszym przemiennikiem częstotliwości. Gdybyśmy wybrali sobie tutaj komunikację RS485, no to jeszcze tutaj dodatkowo byśmy musieli sobie ustawić dane komunikacyjne, czyli prędkość tej komunikacji, wielkość, ilość bitów stopu, parzystość tych bitów, jakąś sumę kontrolną. No i dopiero wtedy możemy się połączyć z naszym przemiennikiem częstotliwości. W najłatwiejszy sposób jest po prostu kliknąć sobie port USB, połączyć się za pomocą USB i na dole macie tutaj coś takiego jak Auto Recognize, czyli klikamy to, oprogramowanie nas się pyta, czy aby na pewno, tak, no i teraz oprogramowanie samo wykryje, pod jakim portem mamy podłączony jaki przemiennik częstotliwości. No zobaczcie, mamy pod stacją numer 0 wykryty przemiennik, ja mogę tutaj już nacisnąć Cancel, bo mamy wykryty nasz przemiennik częstotliwości, czyli mamy podłączony przemiennik serii FRE800, dokładnie jest to model E820S, co mówi nam, że ten przemiennik jest zasilany jednofazowo. No i dalej mamy w kolejnym okienku moc 0,4 kW, czyli 400 W. No i mamy jeszcze informację o tym, że mamy zainstalowany w konektorze numer 1 kartę opcjonalną, czyli nasz interfejs enkoderowy, kartę FRA8AP, czyli kartę opcjonalną interfejsu enkoderowego. Przypominam, że na naszym silniku mamy z tyłu założony enkoder. Jest on podłączony do naszego przemiennika częstotliwości właśnie do tej opcjonalnej karty enkoderowej FRA8AP. No i tutaj na samym końcu jest terminal block, czyli oprogramowanie mówi nam, jaki mamy podłączony standardowy terminal block, jeżeli chodzi o wejścia-wyjścia. Czyli te wszystkie wejścia-wyjścia, zaciski STF, STR, RS, MRS, RL, RM, RH, wejścia-wyjścia analogowe. Mówimy o tym bloku zacisków. Czyli w niektórych seriach przemienników częstotliwości my możemy sobie te bloki zacisków wymieniać. Mamy 2 bądź 3 rodzaje. W serii FRE800 jest to jeden rodzaj, no i mamy napisane,
jaki to rodzaj jest. Zatem mamy znaleziony nasz przemiennik częstotliwości, klikamy teraz OK. Z lewej strony pojawia nam się drzewko naszego projektu. No i żeby połączyć się z naszym przemiennikiem częstotliwości, to tutaj widzicie takie okienko online, offline. Znajduje się ono tutaj. No i musimy kliknąć na to okienko, żeby się online połączyć z naszym przemiennikiem. Dopiero teraz ustanowiliśmy to fizycznie połączenie software'owe. No to co? Klikamy 2 razy na parameter. Gdy klikniemy dwukrotnie na parameter, no to zobaczcie, na tym ekranie głównym mamy dostęp do wszystkich parametrów przemiennika częstotliwości. No jest ich 1492. Tutaj pokazuje nam to oprogramowanie. Jest ich naprawdę wiele. No i zobaczcie, w porównaniu do tego panelu sterowniczego, zarówno zabudowanego, gdzie mieliśmy tych informacji mało, jak i zewnętrznego, gdzie więcej mieliśmy tych informacji, bo tam mieliśmy już opisane nazwy tych parametrów, no to zobaczcie, jaka jest różnica. No mamy dostęp po prostu w taki przejrzysty sposób. Widzimy na liście wszystkie nasze parametry, prawda? Czyli na przykład parametr 7, czas przyspieszania. Mamy nazwę tego parametru, czyli mamy numer, nazwę, zakres, nastawy, jaki możemy zrobić, czyli od razu widzimy, że ten czas przyspieszania możemy ustanowić sobie do 3600 sekund, czyli do 1 godziny. Z jaką rozdzielczością możemy ten parametr sobie zmieniać? Z rozdzielczością 0,1 sekundy. Jaka jest wartość domyślna, czyli initial value, to jest ta wartość domyślna, fabryczna wpisana, a my swoją nastawę wpisujemy w tym ostatnim okienku, czyli setting value. Czyli dwukrotnie tu klikamy, naciskamy na przykład 10, naciskamy Enter, no i mamy tą nastawę wykonaną. Jest ona zaznaczona niebieskim kolorem, tak żeby się odróżniała. Teraz, no jak po tych parametrach się poruszać? No możemy sobie po prostu góra, dół sobie przejeżdżać po całej tej liście parametrów, albo no, możemy sobie kliknąć tutaj, na przykład Filter Selection, no i zobaczcie, wyskakuje nam takie okienko, gdzie możemy sobie przefiltrować te parametry. Czyli możemy wybrać sobie z lewej strony wyświetl wszystkie parametry, albo tylko te związane ze zmiennymi środowiskowymi, tylko te związane z czasami przyspieszania, hamowania, tylko te, w których wydajemy rozkazy, funkcje zabezpieczające, funkcje monitora, funkcje aplikacyjne, kontrola prędkości, kontrola momentu, kontrola pozycji, komunikacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy sobie je po prostu przefiltrować, prawda? Jak sobie je tutaj kliknę, no to zobaczcie, na dole mam numerki tych parametrów. Wszystkie. No i tutaj mam dodatkowo podpowiedź, co chcę zrobić, czyli na przykład jak sobie kliknę na monitor, to tutaj mamy to change the item monitored on the operation panel and parameter unit, czyli jeżeli chcemy sobie zmienić te 3 zmienne wyświetlane na naszym panelu, no to mamy od razu podpowiedź, w jakich parametrach to możemy zrobić. Możemy sobie utworzyć indywidualną listę naszych parametrów, czyli możemy je sobie przenosić z lewą na prawą stronę i utworzyć naszą własną listę parametrów, taką ulubioną. Możemy również sobie kliknąć na daną funkcję, czyli na przykład czas przyspieszania i kliknąć sobie Display Related Parameters i wyświetlą nam się wszystkie parametry związane z tą funkcjonalnością. No i na samym końcu mamy Settings by Function, czyli możemy sobie wybrać taki właśnie jakby kreator, za pomocą którego możemy przejść przez ten podstawową proces parametryzacji naszego przemiennika częstotliwości, szczególnie w tym początkowym okresie, gdy jeszcze nie jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni ze strukturą programową naszego przemiennika częstotliwości, więc możemy sobie taki konfigurator wybrać. Ten konfigurator, który klikam tutaj, jest również dostępny po lewej stronie. Do niego za chwilkę dojdziemy. Natomiast kończąc tą już dywagację na temat list parametrów, no to tak jak Wam już wspominałem na samym początku, że możemy sobie zapisywać te listy parametrów, czyli możemy sobie nazwać nasz plik, prawda, czyli na przykład napęd podnośnika, szafa R6, oddział lewy E8. No i w taki sposób możemy sobie je archiwizować. Możemy również wgrywać parametry, czyli możemy otworzyć sobie listę parametrów. Ja ją teraz kliknę.
Pyta się mnie, czy aby na pewno chcę zamknąć mój projekt, który mam otwarty. Nie. No i czekamy, aż ta pełna lista parametrów nam się otworzy. Mamy ją tu po lewej stronie. Jak widzicie, jest to lista parametrów od przemiennika FRA800, a nie FRE800. No i dlatego oprogramowanie zapytało nas się, czy aby na pewno chcę stworzyć nowy projekt, bo związany on jest z nowym typem przemiennika częstotliwości. Ok, wrócimy do naszego projektu, czyli zrobimy sobie nowy. Połączymy się raz jeszcze z naszym przemiennikiem częstotliwości. I znowu wybieramy USB, Auto Recognize, tak. OK, mamy znaleziony nasz przemiennik, klikamy OK. Klikamy na Online, czyli połączyliśmy się z nim dwukrotnie na listę parametrów. No i teraz sobie te wszystkie parametry z przemiennika częstotliwości zczytamy. Robimy to za pomocą przycisku Batch Read. Czyli możemy odczytać sobie nastawę pojedynczego parametru. Zaznaczamy ten parametr, klikamy na niego. Czyli klikamy pojedynczo na ten parametr i Read, przycisk Read i sczytujemy nastawę tego pojedynczego parametru, albo możemy sobie kliknąć Batch Read i sczytujemy nastawy wszystkich parametrów, czyli chwilkę musimy poczekać, pojawi się taki pasek postępu, który informuje nas o ilości sczytanych tych parametrów. No i po odczytaniu mamy z prawej strony nasze nastawy parametrów, które zostały odczytane z przemiennika. No i te zmienione parametry widzimy na niebiesko, czyli te, które zmieniliśmy od nastaw fabrycznych, od razu się odróżniają. Czyli widzimy czas przyspieszania mamy ustawiony na 2 sekundy, czas hamowania na 3, prąd znamionowy 1,65 A, zabezpieczenie przed utykiem na poziomie 200% momentu. No i jakbyśmy jechali sobie na dół tą listę parametrów, no to widzicie te wszystkie zmienne, które wpisywaliśmy, tabliczkę znamionową silnika, dane sczytane z autotuningu, te wszystkie parametry mamy zaznaczone na niebiesko i w bardzo łatwy sposób możemy szybko ocenić, które parametry zostały zmienione. Gdy chcemy zapisać parametr, to robimy to za pomocą przycisków Write albo Batch Write, czyli znowu możemy sobie wpisać. Zmienimy sobie nastawę tego czasu przyspieszania w parametrze 7. Ja tutaj klikam z 2 na sekund 10, naciskam Enter, zatwierdzam tą zmianę. No i teraz możemy zapisać sobie parametry na dwa sposoby. Albo klikając na pojedynczy parametr i przycisk Write, OK, i mamy go zapisanego, albo możemy zmienić sobie nastawy wielu parametrów. Po prostu zmieniamy sobie nastawy, skończyliśmy sobie te nastawy zmieniać i możemy kliknąć Batch Write, czyli zapisz wszystkie parametry do przemiennika częstotliwości. No i znowu pasek postępu nam wyskakuje, czekamy aż te wszystkie parametry zostaną zapisane w pamięci naszego przemiennika częstotliwości. Jak zauważyliście, zapis odbywa się znacznie dłużej niż odczyt tych parametrów. OK, no i wyskakuje nam okno takie dialogowe, które nas informuje o tym, że zapisałeś parametry do przemiennika częstotliwości, czy chcesz je odczytać w odświeżonej formie. Czyli czy chcesz teraz odczytać te parametry, które zapisałeś, no bo pozmieniałeś ich wartości. No tak, chcemy je odczytać, prawda? Więc znowu teraz aktualizujemy tą listę, czyli zapisaliśmy ją do przemiennika i sobie ją zaktualizujemy, sprawdzimy, czy aby na pewno wszystko nam się zgadza. OK? No i zobaczcie, znowu mamy tą naszą listę parametrów. Ten parametr 10 został, parametr 7, czyli czas przyspieszania, zmieniliśmy sobie na 10 sekund. Czyli mamy dostęp do wszystkich parametrów, możemy sobie je filtrować, możemy je sobie zapisywać, możemy je sobie odczytywać, możemy je zapisywać do pliku, możemy je wgrywać do przemiennika z pliku jakiegoś z naszego komputera. Natomiast idziemy jeszcze do kreatora, czyli z lewej strony mamy nasze drzewko projektu i tak jak Wam wspominałem wcześniej, gdy doszliśmy tutaj do tego Settings by Function,
to tutaj z lewej strony możemy to sobie zrobić w taki bardziej przejrzysty sposób. Czyli zobaczcie, klikam sobie na motor, no i klikam dwukrotnie teraz tutaj na motor setting. No i zobaczcie, wyskakuje nam taki kreator, za pomocą którego możemy sobie wpisać tabliczkę znamionową silnika. Czyli wybieramy sobie tutaj tak naprawdę mamy parametr 71, gdzie wybieramy sobie typ silnika. Czy jest to standardowy silnik indukcyjny, czy może jakiś silnik stałomomentowy, czy może silnik jakiś z magnesami trwałymi, czy PMS-em produkcji Mitsubishi Electric i tak dalej, i tak dalej. Czyli wybieramy typ silnika jako standardowy. Następnie wybieramy sobie metodę kontroli, prawda? Czyli nasz parametr 800. Czy chcemy mieć sterowanie U do F, czy chcemy mieć sterowanie wektorowe strumienia magnetycznego, czy chcemy mieć bezczujnikowe sterowanie wektorowe, czy chcemy mieć prawdziwe sterowanie wektorowe z encoderem. No my mamy ustawione Real Sensorless Vector Control, Speed Control, czyli w drugim okienku wybieramy sobie, czy ten tryb wektorowy ma być prędkości, momentu, czy może chcemy się pomiędzy nimi przełączać w pewien sposób. No i tutaj na samym dole macie tabliczkę znamionową silnika, czyli moc, liczba biegunów, prąd znamionowy, napięcie i częstotliwość. No i po zakończeniu, czyli po wpisaniu sobie tych wszystkich zmiennych do kreatora, naciskamy Batch Write. Po prostu Batch Write pyta się nas, czy aby na pewno chcemy wpisać, zapisujemy sobie te parametry i klikamy OK. Znowu pyta nas się, czy chcemy odświeżyć listę parametrów. No w chwili obecnej nie chcemy, bo będziemy jeszcze kolejne elementy kreatora sobie przerabiać. Czyli zapisaliśmy sobie dane silnika, następnie klikamy sobie na plusik przy terminal, no i zobaczcie, mamy dostęp do wyjścia analogowego. Czyli tutaj możemy sobie skonfigurować nasze wyjście analogowe, które mamy. Tutaj mamy dostęp do wszystkich wejść cyfrowych, czyli wybieramy sobie po prostu funkcję działania. Widzicie STF, czyli Start Forward, drugie STR, Start Reverse. Wejście RL mamy ustawione jako stop dla funkcji Start-Stop impulsowej. No i dalej dalsze te funkcje. Po prostu rozwijamy sobie z listy i wybieramy, jaką funkcję do tego wejścia cyfrowego chcemy przypisać. De facto widzicie, ile tych funkcji jest. No, jest ich naprawdę wiele. No i tak możemy sobie robić z każdym wejściem cyfrowym. Tutaj dostęp mamy również do wejść wirtualnych. Czyli gdy wymieniamy dane za pomocą komunikacji z naszym przemiennikiem częstotliwości, to możemy również sobie ustawiać takie wejścia, wyjścia cyfrowe, ale wirtualne, które nie wyzwalamy w sposób taki fizyczny, ale wirtualny. Więc wszystkie wejścia, wyjścia możemy sobie sparametryzować. Tutaj mamy dostęp do wyjść cyfrowych i przekaźnikowych, czyli mamy zacisk Run ustawiony jako praca przemiennika. Mamy zacisk FU ustawiony jako Output Frequency Detection, czyli detekcja częstotliwości. Natomiast tych funkcji znowu, zobaczcie, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Mamy przekaźnik ABC ustawiony jako sygnalizację błędu. No i mamy dostęp tylko do tych 3 wyjść. Widzicie, reszta jest nieaktywna, nie mamy drugiego przekaźnika i nie mamy ustanowionej komunikacji. Jakbyśmy włączyli sobie jakąś tam komunikację, no to byśmy mieli dostęp tutaj również do tych wyjść wirtualnych. Tutaj mamy kalibrację wejścia 420 mA pod terminalem numer 4, czyli tak jak sobie to skalowaliśmy wcześniej, gdzieś tam w parametrze 126 określaliśmy częstotliwość dla maksymalnego sygnału tego wejścia, w parametrach kalibracyjnych C ustawialiśmy sobie zera, przeskalowania, offsety, biasy, jainy. To wszystko możemy sobie zrobić w taki przejrzysty sposób za pomocą tego kreatora i takiej wizualizacji w postaci wykresu. No i to samo mamy przy terminalu numer 2, który domyślnie jest ustawiony jako 0,5 VDC, a przestawić go możemy sobie jako 0,10 VDC albo 4,20 mA. Więc mamy dostęp do tego kreatora. Tutaj na dole mamy jeszcze okienko Trace i to okienko Trace, słuchajcie, jest bardzo, bardzo przydatne. Za pomocą funkcji Trace możemy tak naprawdę ustawić sobie, które zmienne w przemienniku częstotliwości, tak jak tutaj widzicie, mamy dostęp do zmiennych analogowych, czyli na przykład częstotliwość wyjściowa,
wyjście prądu w fazie U, w fazie V, w fazie W, napięcie DC, prąd wzbudzenia i tak dalej, i tak dalej. Tych opcji jest naprawdę wiele. No zobaczcie, ile ich tutaj na tej liście jest. Naprawdę mamy dostęp do wszystkich zmiennych, jakie możemy sobie wyobrazić w naszym przemienniku częstotliwości. Częstotliwość, prąd, napięcie, moment, napięcie DC, energia regeneratywna, wartość całki cieplnej silnika, wartość szczytowa prądu wyjściowego, moc wejściowa, moc wyjściowa. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo wiele tych zmiennych. Natomiast no tu sobie ustawiamy raz, dwa, trzy, cztery zmienne analogowe. Wybieramy sobie po prostu te zmienne, które chcemy badać, a z prawej strony mamy dostęp do sygnałów cyfrowych, czyli na przykład możemy sobie badać zacisk STF, zacisk RL, no w zasadzie wszystkie zaciski, jakie mamy dostępne w przemienniku częstotliwości, czyli na przykład zacisk RAN, przekaźnik wyjściowy i tak dalej. No wszystko, co sobie tutaj ustawimy. Dostęp, tak jak już mówiłem, mamy naprawdę do wszystkiego, do wszystkich zasobów. Ustawiamy sobie czas samplowania, najmniejszy jako 1/1000 sekundy. W jaki sposób będziemy wyzwalać tą funkcję trace, czyli czy w sposób ręczny, czy domyślnie, tak jak jest tu napisane, gdy nastąpi błąd przemiennika, prawda? No i do czego ta funkcja trace nam służy? Gdy ustawimy sobie już te zmienne analogowe i cyfrowe, to w momencie wystąpienia błędu na przemienniku częstotliwości, czyli na przykład dojdziemy do tego, że mamy błąd związany z przeciążeniem silnika, falownik nam się wyłącza z kodem błędu THM, czyli przegrzanie silnika na przykład, to w tym momencie, gdy występuje ten błąd, te wszystkie zmienne, które sobie tutaj zaznaczyliśmy, analogowe i cyfrowe, są zapamiętywane, czyli wyskakuje nam okienko i mamy przebiegi w postaci wykresów, czyli mamy częstotliwość wyjściową rozrysowaną, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, moc wyjściową oraz statusy wejść i wyjść cyfrowych, które sobie ustaliliśmy tu. I widzimy wszystko jak na dłoni, co się działo z tymi zmiennymi w momencie wystąpienia tego błędu. Ok? Czyli mamy błąd i sobie ustawiamy, które zmienne chcemy badać przy tym błędzie. Mamy jakąś krytycznie ważną aplikację, która no nie może ulec wyłączeniu, nie możemy przerwać tej aplikacji. A jeżeli dojdzie już do przerwy w działaniu tej aplikacji, no to chcemy mieć informacje, za pomocą których wysnujemy, wydedukujemy sobie, co mogło być przyczyną tej awarii, aby już nigdy więcej ta awaria nie miała miejsca. No i do tego właśnie służy funkcja trace. Jest to naprawdę bardzo przydatne narzędzie diagnostyczne. Tak, chcemy wykasować te nastawy, nie chcemy ich zapisywać. No i na samym końcu mamy coś takiego jak Position Control. I tutaj mamy Point Table. To jest tablica, za pomocą której parametryzujemy pozycjonowanie w przemienniku częstotliwości. Czyli za pomocą kilku okienek mówimy naszemu przemiennikowi częstotliwości, jaką ma pozycję przejechać, czyli po prostu jaką odległość ma przejechać wałem silnika, z jaką prędkością, jaki ma być czas przyspieszania, jaki ma być czas hamowania, w którą stronę ma się kręcić, czy w prawo, czy w lewo, czyli czy chcemy jechać w prawą, czy w lewą stronę, czy ma być to ruch absolutny, czy inkrementalny i czy następny ruch ma się wykonać automatycznie, czy za pomocą na przykład jakiegoś wejścia cyfrowego, czy wyzwolony przez użytkownika. No i sobie możemy 7 takich punktów docelowych tutaj zaprogramować w bardzo prosty, przejrzysty sposób. Dojdziemy do tego ćwiczenia i będziemy wypełniali sobie te wszystkie kolumny w tym kreatorze związanym z pozycjonowaniem, gdy dojdziemy do ćwiczenia, no właśnie traktującego o pozycjonowaniu, czyli mamy dla Was przygotowany taki przenośnik taśmowy, za pomocą którego będziemy wykonywali to pozycjonowanie i te wszystkie tutaj okienka sobie będziemy wypełniać i tłumaczyć w detalach. W chwili obecnej po prostu informuję
Was, że te point table to jest taki kreator, za pomocą którego możemy sobie 7 tych punktów pozycyjnych zdefiniować. Ok, więc tyle jeżeli chodzi o listy parametrów, czyli mamy dostęp do konfiguratorów, możemy sobie zapisywać te listy parametrów, kopiować, archiwizować, wgrywać, zgrywać itd., itd. Natomiast co my mamy tutaj jeszcze w tym oprogramowaniu dostępne? Czyli przede wszystkim widzicie tu u góry mamy PU, EXT i NET, czyli możemy się przełączać pomiędzy różnymi trybami sterowania. Jest to o tyle ważne, że jeżeli nie nastawimy parametru numer 77 na wartość 2, to musimy pilnować, aby przemiennik był cały czas w trybie PU. Czyli jeżeli nie nastawicie parametru 77, jeżeli nie nastawimy parametru 77 na wartość 2, to za pomocą oprogramowania FR Configurator 2 możemy wgrywać i zgrywać parametry tylko w trybie PU i musimy tego cały czas pilnować. Jeżeli sobie ten parametr 77 ustawimy na 2, to możemy być w dowolnym trybie, nie musimy tego pilnować i te parametry zawsze wgramy i zgramy z naszego przemiennika częstotliwości. Co jeszcze? Mamy dostęp do funkcji All Clear, czyli możemy sobie skasować wszystkie parametry, wrócić do nastaw fabrycznych. Prawda? Możemy sobie zrobić funkcję sprawdzenia parametrów. Możemy sobie sprawdzić, które parametry zostały zmienione od nastaw fabrycznych, bądź jakie zmiany mamy w danej liście parametrów w komparacji z tym, co jest wgrane w przemienniku częstotliwości. Czyli możemy sobie jakby skomparować listy parametrów, czy one się zgadzają, czy się nie zgadzają, a jeżeli się nie zgadzają, to jaka jest różnica w parametrach. Więc poza działaniem takim związanym z parametryzacją naszego przemiennika częstotliwości, dostęp mamy do znacznie większej funkcjonalności. Czyli z lewej strony mamy coś takiego tutaj jak Batch Monitor. Jeżeli sobie klikniemy na ten Batch Monitor, bądź u góry mamy okienko Batch Monitor i dodatkowo jeszcze Trend Monitor, no to zobaczcie, mamy dostęp do wszystkich parametrów monitorujących nasz przemiennik częstotliwości. Ja go sobie teraz odpalę, ten przemiennik częstotliwości. Czyli włączymy sobie teraz przemiennik częstotliwości i wysterujemy go sobie na jakieś tam prędkości w trybie external. No i zobaczymy te wszystkie zmienne monitorujące. Czyli wyzwalamy sygnał STF, no i zadajemy mu jakąś tam prędkość. No i zobaczcie, wszystko w naszym monitorze, w batch monitorze, no mamy podgląd, częstotliwość 29,15 Hz, 1,08 A, 130 prawie 5 V na silniku, nastawa częstotliwości wynosi 29,0, nastawa częstotliwości, prędkość obrotowa, moment, jak widzicie moment no mamy 0,5, 0,2, 0,4%, napięcie DC i tak dalej, i tak dalej. Tych zmiennych mamy naprawdę bardzo, bardzo wiele. Zatrzymamy sobie przemiennik częstotliwości, czyli wyhamowaliśmy go sobie teraz. No i dodatkowo przy tym batch monitorze możemy sobie zrobić coś takiego jak trend monitor. Czyli zobaczcie, możemy sobie zrobić, że ustawić stałą czasową, zacznijmy od 30 sekund i jakie zmienne wybieramy, czyli mamy częstotliwość, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, ustawmy sobie te 3 zmienne, klikamy OK. Aha, no i jeszcze musimy kliknąć stację, czyli jesteśmy podłączeni pod falownik pod numerkiem 0, klikamy OK, no i wystartujemy z naszym przemiennikiem. No i zobaczcie, ten trend nam się rysuje, czyli tutaj mamy napięcie, tutaj mamy prąd wyjściowy, tutaj mamy częstotliwość. Czyli mamy częstotliwość, która nam się rysuje do 30 sekund, tutaj mamy prąd, tutaj mamy napięcie wyjściowe. Wystopujemy naszym przemiennikiem, no i w ten sposób możecie sobie rysować trendy. Później te wszystkie wykresy możemy sobie skalować, możemy sobie zapisywać do plików i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo przydatne, gdy testujemy jakiś silnik elektryczny, jakąś aplikację, no to fajnie na tych grafach możemy sobie zobaczyć, jak zachowuje się nasz prąd, jak zachowuje się nasze napięcie, czy częstotliwość nam odpowiada i tak dalej. Po prostu te zmienne sobie badamy w taki przejrzysty sposób w postaci grafu trendu.
OK, więc mamy naszego batch monitora. Możemy sobie kliknąć jeszcze tutaj na monitor. No i w batch monitorze byliśmy. Możemy sobie podejrzeć jeszcze input-output terminal. Czyli zobaczcie, mamy dostęp do wszystkich możliwych wejść, wyjść przemiennika częstotliwości, w tym gdybyśmy sobie zainstalowali jakiekolwiek karty opcyjne z dodatkowymi wejściami, wyjściami. No i zobaczcie, mamy nawet nazwę tej karty, no i że to są 3 wyjścia przekaźnikowe. W tej karcie mamy tyle wyjść cyfrowych, w tej karcie mamy tyle wyjść cyfrowych i tak dalej, i tak dalej. Zatem no zobaczmy, wyzwalamy terminal STF, zapalił się on na zielono, jak widzicie, wyzwolimy sobie teraz terminal RM, również się on zapalił na zielono, zapaliły się nasze wyjścia, czyli run i detekcji częstotliwości. Zatem mamy również dostęp do monitora wejść, wyjść. Gdy klikniemy sobie tutaj na monitor, to mamy dostęp również do takiej funkcjonalności, która nazywa się graf. Jest to naprawdę bardzo fajna funkcjonalność, czyli coś podobnego do tego, gdy byliśmy tutaj w batch monitorze i klikaliśmy sobie na trend monitor, wybieraliśmy sobie te zmienne, prawda? To możemy sobie to w takiej rozszerzonej jeszcze wersji zrobić za pomocą właśnie funkcjonalności graf. Czyli znowu musimy sobie ustawić te wszystkie zmienne do monitorowania. No i wybrać możemy sobie kilka zmiennych cyfrowych i analogowych. Przede wszystkim ustawiamy sobie podstawę czasu, czyli tutaj możemy sobie wpisać 8 i wybrać zakres czasu do monitorowania. Wybieramy 3600. Wybieramy sobie, że chcemy monitorować z bardzo dużą rozdzielczością te wszystkie zmienne, no i ustawiamy sobie te zmienne, czyli pod analog 1 mamy częstotliwość wyjściową, weźmiemy sobie jeszcze prąd wyjściowy, weźmiemy sobie jeszcze napięcie wyjściowe, czyli mamy 3 zmienne, częstotliwość na biało, prąd na zielono i napięcie na taki różowy, popielaty kolor, chociaż może i być troszeczkę fioletowy. No i mamy skalę, czyli zobaczcie, każda skala jest inna. Częstotliwość wyjściowa mamy ustawioną skalę do 600 Hz, prąd wyjściowy jest do 230 A i napięcie wyjściowe do 1000 V, czyli tutaj mamy 3 skale, które odnoszą się do naszych ustawionych zmiennych. No i co? Naciskamy przycisk Start i odpalamy nasz przemiennik częstotliwości, żeby te wszystkie zmienne zaczęły nam się ładnie rysować. Na samym końcu stopujemy sobie, no i zobaczcie, ten wykres zostaje wyskalowany i widzimy na biało, widzimy częstotliwość, prawda, czyli tutaj byliśmy gdzieś tam przy 50 Hz, widzimy napięcie, jak wzrastało wraz z częstotliwością i widzimy, jak zachowywał się prąd na zielono. I ten graf możemy sobie przesuwać, możemy sobie tą podstawę czasu rozszerzać, na końcu możemy sobie optymalizować, możemy sobie kopiować nasz ekran, możemy sobie eksportować do Excela nasze dane, jeżeli mamy zainstalowane Microsoft Excel na naszym komputerze. Czyli zobaczcie, jednym kliknięciem mamy te wszystkie grafy wyeksportowane do Excela i możemy sobie z nim dalej pracować. Możemy sobie eksportować te wszystkie zmienne. Możemy sobie zrobić Save As i widzicie, możemy sobie to zapisać jako CSV albo możemy sobie zapisać jako plik właśnie naszego grafu, czyli rozszerzenie GP4 dedykowane dla FR Configurator 4. Mamy również historię tych wszystkich grafów, czyli możemy sobie badać naprawdę tam gdzieś do godziny czy kilku godzin czasu i ta historia nam te wszystkie grafy zapamięta. Możemy sobie to eksportować w postaci zdjęcia do Excela, w postaci wykresu, w postaci pliku CSV i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę potężne narzędzie monitorująco-diagnostyczne. Więc mamy nasz graf, prawda?
Mamy również coś takiego jak test operation. Jeżeli sobie klikniemy na ten test operation, to możemy sobie z poziomu naszego oprogramowania przetestować działanie silnika. Czyli wpisujemy częstotliwość, na przykład 20 Hz, robimy setting. Robimy setting, czyli nastawiamy sobie 20 Hz. No i robimy reverse direction, czyli jedziemy w lewo, no i jedziemy sobie w prawo. Czyli dopóki trzymamy ten przycisk, to silnik się porusza, puszczamy, no to on zwalnia. No i ważne, abyśmy byli w trybie PU, czyli ten tryb testowy możemy wykonać tylko w trybie PU. Ja przed chwilką byliśmy w trybie EXT, no i zobaczcie, wyskakuje nam błąd, że błąd trybu, musimy być w trybie PU. Możemy sobie tutaj nastawić 50 Hz i możemy sobie przetestować nasz napęd. Przy okazji oczywiście możemy sobie włączyć monitora, możemy sobie włączyć batch monitora, możemy sobie włączyć graf, prawda? Czyli możemy zrobić sobie start, zrobić nasz test operation. No i widzimy, w jaki sposób te nasze zmienne się zmieniały w czasie. Ok, co tutaj jest jeszcze takiego ważnego? Mamy coś takiego jak diagnose. No i tutaj pod tym diagnose mamy dostęp do diagnostyki, do tej rozszerzonej diagnostyki przemiennika FR800. Możemy sobie kliknąć na fault history, no i zobaczcie, mamy dostęp do listy 10 zapamiętanych ostatnio błędów, no i mamy EOV3, 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 EOLT, EOLT, E11, mamy informację, jaka częstotliwość, prąd i napięcie w momencie wystąpienia tego błędu, czyli na jakim poziomie te zmienne się znajdowały. No i teraz jak mamy wbudowany zegar czasu rzeczywistego i klikniemy sobie Display Fault Occurrence Time, to mamy również informację, kiedy to się stało. My oczywiście nie mamy ustawionego zegaru czasu rzeczywistego, więc mamy jakąś tam datę domyślną na rok 2000, no ale widzimy, że 10 stycznia roku 2000 miał miejsce ten błąd, a ten błąd 7 stycznia 2000 roku o 3:13. Więc mamy dostęp do listy błędów. Falownik nam podpowiada, co to jest za błąd, co powinniśmy sprawdzić, jakie są akcje naprawcze, w jakich parametrach możemy pozmieniać pewne rzeczy, czy sprzętowo musimy coś zmienić w naszym przemienniku częstotliwości. Czyli klikając po prostu na błąd, przemiennik nam mówi wszystko, co to jest za błąd, jakie są możliwe przyczyny wystąpienia tego błędu i w jaki sposób możemy naprawić. OK? Możemy zresetować sobie, czyli możemy sobie zrobić inverted reset, czyli resetujemy nasz przemiennik częstotliwości. OK. Możemy sobie czyścić tą historię błędów, czyli klikając tutaj Fault History Clear. Tak. Po kliknięciu tutaj AI Fault Diagnosis, to przemiennik częstotliwości podaje nam jeszcze dodatkowe informacje, gdzie sztuczna inteligencja stara nam się te wszystkie błędy, które mamy, zdiagnozować i podpowiedzieć nam, w jaki sposób możemy sobie z nimi poradzić. Natomiast pod tym okienkiem Diagnose mamy jeszcze Serial Number, czyli możemy sobie zobaczyć, jaki mamy numer seryjny naszego przemiennika częstotliwości. Mamy coś takiego jak Live Check. I ten Live Check to jest ta rozszerzona diagnostyka wbudowana w przemienniki częstotliwości Mitsubishi Electric. No i zobaczcie, tutaj mamy informację o pozostałym stanie życia wszystkich elementów, które zużywają się w przemienniku częstotliwości najszybciej. Czyli mamy informację związaną o poziomie pojemności kondensatorów. Mamy 100%, czyli mamy świeżutkie, nowe kondensatory. Jeżeli przemiennik
sprawdzi, że pojemność tego kondensatora spadła o 15%, czyli do poziomu 85%, no będzie nas o tym informował. Czyli my możemy sobie z przemiennika w sposób taki cykliczny odbierać za pomocą na przykład komunikacji informacje o pozostałym czasie życia komponentów najbardziej zużywających się. No i mamy codziennie informacje, na jakim poziomie są kondensatory, na jakim poziomie są kondensatory na karcie sterowania, na jakim poziomie zużycia jest nasz układ wstępnego ładowania przemiennika częstotliwości, w jakiej kondycji są moduły mocy, w jakiej kondycji jest nasz przekaźnik wyjściowy, czyli falownik zlicza liczbę cykli przekaźników i po przekroczeniu ileś tam tysięcy czy dziesiątek tysięcy cykli, no, mówi nam, że ten przekaźnik może niedługo ulec jakiejś awarii. Mamy również informacje o poziomie korozji. Przemienniki Mitsubishi Electric jako jedyne na świecie sprawdzają poziom postępującej korozji. Czyli w przemiennikach jest taki ukryty, malutki rezystor na płytce PCB elektronicznej, który w taki unikatowy sposób mierzy poziom następującej korozji elektroniki, co ma kluczowe znaczenie na wielu takich krytycznych jednostkach, jak na przykład oczyszczalnie ścieków, przepompownie, jakieś porty rybackie, które gdzieś tam z tą solą morską, wodą morską mają do czynienia. No, te wszystkie środowiska sprawiają, że korozja na płytkach elektroniki się pojawia. No i jest to dosyć zabójcze dla przemiennika częstotliwości, ponieważ nigdy nie wiemy, na jakim poziomie ta korozja jest, no i zawsze w sposób taki nieoczekiwany dochodzi do awarii przemiennika częstotliwości. Z przemiennikami Mitsubishi Electric mamy informację mówiącą o tym, jak ten poziom korozji wygląda w chwili obecnej i mamy również informację dotyczącą wentylatora chłodzącego, czyli wentylatory chłodzące posiadają 3 kabelki. Tym trzecim kabelkiem jest sterowana prędkość tego wentylatora, ale również badany jest prąd tego wentylatora. No i gdy przemiennik zauważy, że ten wentylator nie porusza się z taką prędkością, jaką powinien, albo pobiera zbyt wysoki prąd, to znaczy, że się coś z tym wentylatorem stało. To znaczy, że się zapchały kanały wentylacyjne, to znaczy, że się zaciera ten wentylator, ulega jakiejś awarii i należy go wymienić, bo nie będzie chłodził w optymalny sposób naszego przemiennika częstotliwości, no i ten przemiennik będzie się nam po prostu często wyłączał. Zatem zobaczcie, jakie potężne narzędzie diagnostyczne, prawda? Na samym końcu przemiennik informuje nas, w jakim czasie, jaki jest czas zasilenia. Czyli zobaczcie, 230 godzin ten nasz przemiennik FRE 800 od nowości jest na zasilaniu. Czyli za każdym razem, gdy podajemy zasilanie do przemiennika i jest on zasilony, to zapamiętuje, liczy ten czas zasilenia i widzimy, ile czasu pracuje z silnikiem. Czyli podczas tego całego szkolenia, bo wyjęliśmy nowy przemiennik częstotliwości z pudełeczka na cel tego szkolenia z techniki napędowej, no to widzimy, że działaliśmy z silnikiem elektrycznym przez 3 godziny w trakcie tego całego szkolenia napędowego. Natomiast 230 godzin mamy zasilony nasz przemiennik częstotliwości na zasilaniu, czyli mamy podane po prostu do niego zasilanie. No i te wszystkie cyferki oczywiście będą malały wraz z czasem użytkowania naszego przemiennika częstotliwości, ale za każdym razem, gdy czas życia danego komponentu będzie się zbliżał ku końcowi, to falownik z odpowiednim wyprzedzeniem nas o tym poinformuje. Czyli mamy coś takiego jak live check i mamy coś takiego jak tool. I tutaj w tej zakładce tool mamy do dyspozycji coś takiego jak USB Memory Parameter Copy, Ethernet Parameter Setting. Czyli jeżeli mamy wersję związaną z komunikacją, a nie mamy, więc mamy puste okienko, to tutaj możemy sobie ustanowić wszystkie parametry związane z komunikacją Ethernet.
Dalej mamy coś takiego jak USB Memory Parameter Copy File Edit, czyli możemy sobie przygotować listę parametrów i skopiować go na przykład na pendrive'a i za pomocą pendrive'a wgrać do naszego przemiennika częstotliwości. Najbardziej interesujący jest właśnie ten developer, czyli gdy klikniemy sobie tutaj na developer, no to otwiera nam się kolejne okno, w którym mamy dostęp do programowania naszego sterownika PLC. Ja dokładnie zaprezentuję ten dodatek developer, gdy dojdziemy już do ćwiczenia związanego ze sterownikiem PLC. Zatem zobaczcie, ile funkcji, jaką ogromną funkcjonalność mamy wbudowaną w naszym oprogramowaniu FR Configurator 2. Raz jeszcze, dostęp do wszystkich parametrów. Możemy sobie te parametry ustawiać. Widzimy nastawy domyślne, możliwe zmiany wartości tych parametrów, z jaką rozdzielczością możemy dokonywać zmian. Mamy dostęp do różnego rodzaju kreatorów, czyli gdzieś, gdzie możemy wpisać dane silnika, ustawić algorytm sterowania, wejścia, wyjścia. Mamy dostęp do monitora w postaci grafów, w postaci batch monitora, w postaci monitora wejść-wyjść. Mamy dostęp do rozszerzonej diagnostyki naszego przemiennika częstotliwości. No i mamy dostęp do wbudowanego sterownika PLC. Zatem już się zapewne nie dziwicie, że bardzo często korzystam z tego oprogramowania. W bardzo szybki sposób możemy sobie zaprogramować przemiennik, możemy skopiować parametry, możemy przetestować jakąś aplikację, możemy sprawdzić sobie, w jaki sposób zmieniają się zmienne, które kierujemy na silnik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W późniejszym czasie przy niektórych lekcjach również będziemy się posługiwali oprogramowaniem FR Configurator 2, no chociażby, żeby wyrysować pewne rzeczy, czyli żeby pokazać, jak zmieniają się pewne zmienne w czasie. Dziękuję za uwagę.